koleżanki i koledzy, chciałbym po takiej godzinnym poślizgu przywitać kolegę, członka Naczelnej Rady z Okręgu Sieradzkiego, kolegę Tomasza Pilarza, i chciałby parę słów zamienić. Koleżanki i koledzy, ja chciałem przeprosić za spóźnienie, ale strasznie nam zależało, żeby dojechała nam tutaj sudecka ostoja, którą wszyscy znacie. Witam tu kolegę redaktora Kamila Kulejewskiego. Proszę o gromkie brawa. Nie będę już tu panią Ewę witaliście na pewno wcześniej, Łowczy Okręgowy to zrobił, także witam wszystkich serdecznie, no ale też nam zależy, żeby się troszeczkę ten Okręg Sieradzki zaprezentował, a naprawdę mamy przy czym. No i wszystkim chciałem przede wszystkim pogratulować tego potężnego wyniku, tak jak co roku, bo no bez tych, jakbyśmy tych drapieżników nie pozyskiwali, to wiecie, jakie by były stany drobnej zwierzyny i no, tym, którzy wiedzą, o co chodzi, nie muszę tego tłumaczyć. Także jeszcze raz dziękuję i dasz Bóg. Szanowni koleżanki i koledzy, zaproszeni goście, na dzisiejszym pokocie pozyskanych zostało 180 sztuk lisów, 11 kun i 3 jenoty. Dziękuję wam wszystkim za poświęcony czas, za wyrozumiałość. Jeszcze raz dziękuję. Królem dzisiejszego polowania, że tak powiem, zakończenia 5. łowów na drapieżnika zostało koło łowieckie numer 422 Wiarus w Łodzi. Mamy tutaj dzisiaj przedstawicieli łowczego i skarbnika tego koła, także koledzy, gromkie brawa dla was. Proszę się pokazać. Koledzy tym samym otrzymali tytuł hodowcy drapieżnika sezonu 2021-2022 z racji tego, że no tych lisów pozyskali 33 sztuki. Dziękuję bardzo. Sygnalistów proszę o odegranie sygnału koniec polowania. Moi drodzy, jesteśmy tutaj na podsumowaniu łowów na drapieżniki w Okręgu Sieradzkim. Jest z nami pani Ewa, witamy. Witam, Daszbur po myśliwsku. Jest kolega łowczy okręgowy, Piotrek. Witam. Z którym się znamy już wcześniej prywatnie, że tak powiem. No i chciałbym, żeby pani Ewa zajęła głos, ponieważ jest radną Sejmiku Województwa Łódzkiego. I przyjechała, zaszczyciła nas tutaj myśliwych takim, no, swoją osobą, że tak powiem. Przede wszystkim to ja myślę, że to ja jestem zaszczycona, że w ogóle zostałam zaproszona i bardzo dziękuję panu Piotrowi za zaproszenie właśnie tutaj na pokład do Okręgu Sieradzkiego. Także dziękuję bardzo. Natomiast no, powiem tak, myśliwi zawsze byli tymi ludźmi, którzy nie chodzi o to, że zabijali zwierzęta, ale raczej dbali o to, żeby las, żeby pola, żeby ta cała przyroda, która jest wokół nas, działała w prawidłowy sposób. Bo wiemy o tym, że jak choćby tutaj jesteśmy teraz na pokocie drapieżników, jeżeli tych drapieżników będzie za dużo, to one pozjadają te mniejsze, drobne gatunki, tak? I też ta cała biosfera nam się po prostu rozpadnie. Także myślę, że tutaj ja jestem choćby z tego powodu, żeby okazać swoją wdzięczność myśliwym za to, co robią dla nas wszystkich i dla całego ekosystemu, w którym żyjemy. I twierdzenie, że powiedzmy, tak jak tutaj mamy czasami takich ekologów, którzy tutaj przyjeżdżają i przeszkadzają tylko tym myśliwym, no jest takim niezrozumieniem jakby tej pasji myślistwa, niezrozumieniem ideału myślistwa, które tak naprawdę jest po to, żeby chronić przyrodę, żeby chronić całe to środowisko, w którym my jako ludzie żyjemy i mam nadzieję, że jak najdłużej będziemy z niego korzystać. Ja z mojej strony mogę powiedzieć tylko tyle, że dla mnie jest to naprawdę
takie budujące, że władze na takie z wyższego szczebla przyjeżdżają na takie imprezy jak tutaj. No i ubolewam nad tym, że nie ma z nami ornitologów, bo dzięki właśnie temu, co my robimy, ornitolodzy, którzy nawet fotografują gatunki chronione, będą mogli w dalszym ciągu to robić, tak? Tak, Także oczywiście, że jesteśmy jakby całe łowiectwo, gospodarka, że tak powiem, jest odpowiedzialna i współgra z całym ekosystemem, z całą tak, i ochroną przyrody, tak? Dokładnie. Dlatego powiedziałam, że w wielu przypadkach to, co robią ekolodzy, to jest niezrozumienie tak naprawdę, czym jest łowiectwo, czym jest myślistwo i jak bardzo jest ono potrzebne i przez wieki to wszystko dobrze działało, a ostatnio trochę tak jakby podupadło. Ale ja mam nadzieję, że myśliwi no, nie zrezygnują ze swojej pasji, nie zrezygnują z tego, co robią, będą zachęcali młodych do tego, żeby również chcieli w ten sposób polować i wspomagać przyrodę. Ja dziękuję i wszystkiego dobrego. Dasz bór. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Moi drodzy, jest z nami Piotr, łowczy okręgowy z okręgu sieradzkiego. Na początku chciałbym bardzo serdecznie w moim imieniu pogratulować Piotrowi takich wyników, jak tutaj mamy, bo okręg sieradzki, trzeba sobie to na początku dodać, nie słynie z mocnych byków, nie słynie z dużej ilości dzików, natomiast są fajne rogacze i jest zwierzyna drobna. Zgadza się. Piotrek, gratuluję inicjatywy przede wszystkim i tego, co za nami w tle. Dzięki bardzo. Jeśli można parę słów, to są to nasze 5. łowy na drapieżnika okręgu sieradzkiego. W tym momencie chciałbym podziękować tylko i wyłącznie kołom dzierżawiącym obwody na terenie Zarządu Okręgowego PZD Sieradz. Efekt zobaczcie sami, pozyskanych 180 sztuk lisów, 11 kun, 3 jenoty. 5 dni. W okresie właśnie. Powiedz Piotrek, jak to długo trwało. Polowaliśmy 5 dni. Forma WAP. Forma była dozwolona, był WAP, norowanie, stogi, polowania zbiorowe, indywidualne, wszystko było dozwolone. Ja tym kołom naprawdę z całego serca dziękuję i w jakimś stopniu współczuję, bo trafiliśmy na taką pogodę niekorzystną, kiepską, ale mimo to ci pasjonaci są wśród nas i odzwierciedlenie mamy tutaj za naszymi plecami na Pokocie. Ja z mojej strony poproszę tutaj przed kamerę jeszcze zwycięzców, bo mamy takie koło, jak wspomniałeś, koło Wiarus. Tak. Jest jeszcze jedno koło, które też pozyskało tych lisów w ciągu tych 5 dni, tych drapieżników ogólnie sporo, więc sobie zaraz ich tutaj przed kamerę zaprosimy, porozmawiamy. Więc z mojej strony co? Ja Wam tylko mogę pogratulować i zachęcić pozostałe okręgi do inicjatywy wspólnej, tak? Bo to, że tutaj zeszło z łowiska, to żeby jasno powiedzieć, tak, z łowisk, z okręgu, prawie 200 drapieżników w ciągu 5 dni, to trzeba sobie wyobrazić, ile tych drapieżników jest. Tak, globalnie i trzeba byłoby taką akcję promować w każdym okręgu. Ja też nie ukrywam, że chciałbym zrobić takie sudeckie łowy na drapieżnika u nas, w okręgu naszym. Również, tak jak wspomniałeś, na WAP, norowanie, stogowanie. Tutaj nie chodzi o to, żeby tego lista strzelić koniecznie śrutem, jak to jest na Mistrzostwach Polskich Wabiarzy, tylko każda forma zgodna z prawem jest dozwolona. Więc myślę, że niektórzy łowczowie okręgowi wezmą sobie do serca i też coś takiego spróbują u siebie zrobić, a jak nie będą wiedzieli jak, to zadzwonią do Piotrka do Sieradza i im wszystko wytłumaczy. Tak jest, służymy pomocą, po tych 5 latach już mamy wprawę, także Kamilu, jeśli będziesz potrzebował pomocy z okręgu sieradzkiego, dzwoń, pisz, jesteśmy do dyspozycji. Dziękuję Piotrek, idziemy teraz po króli. Idziemy po króli. Moi drodzy, korzystając z okazji, że jesteśmy w Wieluniu, chcemy Wam zaprezentować kolejną nagrodę, a w zasadzie to są 3 nagrody, a że stoimy na banerze tutaj kolegi, który wykonuje, już była taka nagroda, który wykonuje urządzenia łowieckie, nie tylko ambony, robi również zwyżki, więc do tej edycji wrzucił dodatkowo 3 zwyżki do polowań szwedzkich. Do polowań szwedzkich. Jadąc tutaj, rozmawiałem z nim telefonicznie, miały być na początku 2, ale mówi niech stracę, daję 3. Także moi drodzy, jedna osoba, która wygra, będzie miała 3 zwyżki do odbioru tutaj w sklepie, ewentualnie z transportem, ale transport do dogadania, bo gabarytowo to będzie spore, więc tutaj będzie trzeba z fundatorem nagrody po prostu się dogadać. Tak, zdjęcia zaraz zobaczycie, bo ja je tam wrzucę do filmu, będą one się ładnie prezentowały. Zwyżek już jest zrobionych naprawdę na terenie Polski sporo. Sam ja korzystam z tych ambon, które tu widzicie i na filmy, które powstają też z tych urządzeń.
więc myślę, że nagroda typowo fajna, łowiecka, która posłuży na pewno do realizacji swojej pasji, tak? Ostatnimi czasy dostaliśmy też właśnie zdjęcia z poprzedniej edycji Szczęśliwej 13. Ambona stoi w lesie, chłopaki stawiali dzielnie, tam pomagali. Wszystko, no myślę, że tutaj będzie bardzo podobna sytuacja i też jakieś 2-3 zdjęcia uda się później po realizacji wysłać, nie? Także na pewno będą zdjęcia do zobaczenia na Facebooku Szóstaka, na Facebooku Sudeckiej, także ktoś, zapraszamy, tak? Mam nadzieję, że zwyżki posłużą, zresztą nie tylko do polowania, ale ja na przykład dużo z nich korzystam do obserwacji, do nagrywania odcinków, a naprawdę robi to fajnie, porządnie, więc 3 urządzenia do zgarnięcia, także zapraszamy. Stabilne są, jak nas Tak. utrzymują, No, dokładnie, to są stabilne. musi być. Zapraszamy. Dashbur. Słuchajcie, z nami są królowie tych łowów 5-dniowych na drapieżniki. Są koledzy po mojej prawej stronie, koledzy z koła Wiarus. Mamy tu kolegę łowczego i obok mamy kolegę z skarbnika. Trzymają dumnie dyplom, łowczy medal, tutaj trzeba pokazać, król polowania. Po mojej lewej stronie są koledzy z koła Czajka numer 5 w Łodzi. Czajka numer 5 w Łodzi. No i teraz po kolei, jeżeli mamy tutaj królów, powiedzcie, ile tych lisów udało się na terenie waszych obwodów pozyskać? Obwodów czy obwodu? Bo nie wiem. Obwodów, tak. Słucham. Posiadamy 2 obwody łowieckie, dlatego polowaliśmy na 2 obwodach. Ogólnie podczas 5-dniowego tego konkursu zorganizowanego przez Zarząd Okręgowy pozyskaliśmy 32 lisy i 3 kuny. Łącznie nie polowało nas za dużo myśliwych, bo było to 6 osób, więc efekty mimo tej aury, która była w tym tygodniu, były dobre. Ja tylko mogę pogratulować, natomiast z jednej strony chciałoby się powiedzieć i bardzo fajnie, że łowczy okręgowy tutaj podkreślił, że macie dyplom dla najlepszego koła, ale też dla najlepszego hodowcy drapieżników. Czyli to mobilizuje koledzy, żeby na następnym zamiast 30 strzelić 3. Dokładnie, to na pewno mobilizuje, dlatego ja zachęcam swoich myśliwych do aktywnego brania udziału w polowaniach indywidualnych na lisy i drapieżniki, więc myślę, że w przyszłym roku już tak efektownych 2 dyplomów myślę, że nie będzie. Aczkolwiek tutaj ten drugi dyplom hodowcy okręgu sieradzkiego, jeżeli chodzi o drapieżnika, także posiadamy największą hodowlę lisa, że tak powiem, także jak są chętni, zapraszam. Ja powiem inaczej, z mojego punktu widzenia, z jednej strony się cieszyć, że jest na co polować, a z drugiej strony, no troszeczkę tego lisa jest za dużo, jednak widzicie sami, tak? Wy jesteście gospodarzami i wy dostrzegacie to, co jest, tak? W łowisku. Natomiast tutaj mamy drugich kolegów, młodą gwardię, młodą krew, jak to w killerach było, młode wilcy, więc chłopaki, no trochę, bo zajęliście drugie miejsce, tak? Tak. Ile udało wam się upolować? 32 sztuki. O, to łeb w łeb Na jednym żeście szli. obwodzie. O, to tak nie do końca mi to się, jak tutaj 2 obwody, tu 1, czyli efektywność większa była u was. Wiesz, jaki duży obwód. 4,5 tysiąca To hektara. bardzo małe. No. Tak, 4,5 tysiąca, udało im się upolować 32 lisy, jakieś kuny lisy? Jenoty? Nie, tylko lisy. Były kuny, ale nie udało się. No to w ilu jeszcze, jakbyście powiedzieli? W 6 polowaliśmy. Też w 6. W 6, tak. A warunki były kiepskie, ta pogoda, ten niestety tydzień był taki wiatr, tak, wiatr Początek wiało. tygodnia był ok, ale już końcówka, wczoraj to już kompletnie nic. Przedwczoraj, ale no warunki były słabe. No nie byłbym sobą, jakbym jeszcze z przekorem nie zapytał dwóch przedstawicieli 2 kół, to jak strzelacie tyle lisów, to ile strzelacie zwierzyny drobnej? Znaczy, jeżeli chodzi o nasze koło, tej zwierzyny drobnej mamy coraz więcej, dlatego duży nacisk na pozyskiwanie tego drapieżnika i ta zwierzyna drobna odradza się. Widzimy coraz więcej zająca, którego mamy już na nasze obwody dosyć dużo, tak? Bażanta też, można powiedzieć, widać go więcej i pozyskujemy go więcej. Także jeżeli ten drapieżnik będzie systematycznie powiem strzelany, tak, to ta zwierzyna drobna cały czas się będzie odradzać i do tego dążymy. Super, także ja też zachęcam, dlatego że osoby, ten materiał, który teraz kręcimy, on się ukazuje odpowiednio później, bo na kanale macie wcześniej konkurs, przedstawioną ocenę pracy psów na norach sztucznych i na stogach, tam można zobaczyć, jak koła gospodarują i zachęcam kolegów, żeby zobaczyli sobie, bo akurat my to kręcimy w momencie, kiedy ten odcinek się ukaże za godzinę i 5 minut, bo dzisiaj jest piątek, więc będziecie mogli sobie zobaczyć,
i zachęcam Was do zakładania sztucznych nor, do redukcji drapieżnika. Jeszcze raz gratuluję. Widzimy się, jakbym wiedział, bo troszeczkę też nie ukrywam, byłem nieprzygotowany na przyjazd tutaj, bo przyjechaliśmy zupełnie w innym celu do Wielunia, natomiast tutaj Tomek mi w międzyczasie powiedział, że jest, słuchajcie, podsumowanie, jest pokot i siedliśmy w samochód i tak na żywioł przyjechaliśmy. Natomiast za rok, jak się będziemy widzieć, na pewno przyjedziemy tutaj z Michałem na 2 dni i spróbujemy razem z kolegami zapolować, jak łowczy, wypiszę odstrzał oczywiście. Naturalnie zapraszamy. I spróbujemy to nagrać troszeczkę od strony kuchni, no bo inicjatywa jest zacna, a ja takie inicjatywy lubię. Także pozdrawiamy i dasz bór. Dasz bór. Moi drodzy, w związku z tym, że nie sposób było nie pominąć gospodarza dzisiejszej imprezy, podsumowania łowów na drapieżniki w okręgu sieradzkim, mamy ze sobą tutaj grono myśliwych, między innymi członków zarządu koła i mamy też kandydatkę, którą witam bardzo serdecznie. Mamy prezesa koła, witam, i łowczego koła. Jesteśmy na terenie koła Łowieckiego Ponowa, numer 16 w Łasku. To jest nasza siedziba, to jest protoplasta Pan Jan. Tego budynku, tak, właściciel pierwotny, który koło od niego odkupiło. To jest nasza siedziba, w której się często spotykamy. Tutaj często też układamy pokot po zakończeniu polowań zbiorowych. Jesteśmy szczęśliwi, że w tym roku jubileuszu, bo w roku 2022 obchodzimy jako koło jubileusz 100-lecia założenia koła. No, jest to szczególna okazja dla nas tak uroczyście i mile rozpocząć obchody tego jubileuszowego roku. Cieszymy się, że tak licznie koledzy z sąsiednich kół z okręgu naszego sieradzkiego dopisali dzisiaj na zakończeniu sezonu łowieckiego 2021-2022. Mogliśmy się spotkać przy ognisku, podzielić się wrażeniami z tego sezonu łowieckiego i życzyć sobie bezpiecznych polowań w następnym sezonie łowieckim. Ja tylko mogę powiedzieć tyle, bo wiecie dobrze z kanału, że ja troszeczkę po Polsce się poruszam. Natomiast jak wjechałem tutaj, to pierwsze nie wiedziałem w ogóle, że wjeżdżam na teren siedziby koła. Słuchajcie, mamy wiatę, mamy super domek, jest miejsce na pokot, jest druga wiata z tamtej strony. Bardzo chętnie Wam tutaj pokażemy ten środek tego domku, bo jest co pokazać. Poproszę tutaj koleżankę Paulinę, żeby poszła z Michałem, poopowiadała, bo ona ma tutaj sporą zasługę swoją. Zobaczycie, co stworzyła sama. Natomiast kolegę łowczego chciałem jeszcze zapytać, tak żeby parę zdań powiedział na temat koła, tak? No bo mamy trochę historii od prezesa. Wiemy już, skąd się ta rzeźba wzięła. Pana trochę jak Jana, jak Piłsudski wygląda. Tak. Natomiast takiego okazałego wąsa. Tak. Natomiast chciałbym, żeby powiedział na temat koła, jako łowczy gospodarz taki bardziej gospodarczy, terenowy, co Wy tutaj strzelacie, co Wy tutaj pozyskujecie? My jesteśmy obwodem typowo polnym. Mamy 1600 hektarów na ponad 8000 hektarów w ogóle terenu. Strzelamy głównie, no w tej chwili to już sarnę, bo onegdaj, że tak powiem, było jeszcze to zając, ale zająca już od iluś lat nie strzelamy. Znaczy on jeszcze jest, występuje, ale no nie ma też i warunków i nie ma takiego parcia. Dość sporo lisów strzelaliśmy do niedawna, teraz w tym roku jest trochę mniej. 95 saren w tym sezonie, 38 dzików i 15 jeleni. No czyli takie koło, macie praktycznie wszystko, tak? Mamy wszystko. Bażanta też macie. Mamy też. Także tutaj jest trochę drobnej, trochę grubej, czyli dla wszystkich starcza. A ilu członków w kole jest? 28 osób. 28 osób, tak. No i jedna kandydatka. No, ale jest jedna kandydatka, tak. Na osłodę całej Ponowy. Z czego się bardzo cieszymy. Przepraszam, mamy Dianę jeszcze. Oj, to jest Mamy jeszcze Dianę, tak. chociaż teraz trochę się wyłączyła z polowań ze względu na stan zdrowia, ale mamy następną, która kandyduje do koła i bardzo się cieszymy, że jest bardzo pracowita. Ja mogę powiedzieć tylko tyle, że gratuluję Diany. Życzę, żeby Diana zdała egzaminy. Przyszła Diana, żeby tutaj zasiliła szeregi koła, członków koła Ponowa. No i gratuluję jeszcze raz, no bo widzę, że dopięte wszystko na ostatni guzik. Ja naprawdę jestem takim fanem, lubię takie tematy, też tak prywatnie trochę powiem, że mnie to bardziej fascynuje to, co się dzieje wokół tego łowiectwa niż samo strzelanie, tak? Dokładnie. Więc poproszę koleżankę Paulinę, Michała w formie redaktora, który będzie trochę pytań zadawał i przejdą sobie przez domek i pokażą, bo jest co zobaczyć. Także zapraszam do środka. Zapraszamy.
Niezmiernie miło jest mi przedstawić Państwu wnętrze domku Koła Łowieckiego nr 16 po Nowa Własku. Znajdujemy się w sali kominkowej. W tej sali znajduje się obraz, który jako stażystka namalowałam w celu uwidocznienia łowieckich terenów naszego koła. Zapraszam serdecznie do naszej takiej sali konferencyjnej, gdzie znajduje się kawał historii koła. Mamy galerię, która przedstawia historię koła od momentu założycieli koła poprzez członków do dnia dzisiejszego. Również posiadamy zaprezentowaną ścianę dyplomów, jak i również podziękowań, które koło otrzymało przez tą swoją długoletnią współpracę z innymi kołami. Pierwsze początki koła wraz z założycielami koła. I tutaj już również kawał historii, która prowadzona jest do dnia dzisiejszego. Kronika koła. Wszelkie uroczystości również jest pan Kulesza. Który to jest? Mamy pana Kuleszę. Kronika oryginalna. Nasza impreza dobiega końca, że tak powiem. Chciałem podziękować koledze Tomkowi, bo tak jak wspominałem wcześniej, znalazłem się totalnie przypadkowo. Byliśmy na nagraniach w Szóstaku w Wieluniu i w międzyczasie Tomek mówi, ty o 14 mamy rozdanie. Jak to, Tomek, było? Rozdanie mamy czego? Podsumowanie, tak? Podsumowanie akcji, tygodniowej akcji odstrzału drapieżników w okręgu sieradzkim. I tak się udało akurat, że Kamil był u nas w sklepie, no brutalnie mówiąc, kręcić materiał następny do następnych nagród i skorzystaliśmy jako okręg sieradzki z okazji, żeby zaprosić tu Sudecką Ostoję na rozdanie podsumowania tego tygodniowego konkursu lisiarzy w okręgu sieradzkim. A co więcej, to jeszcze tu łowczy okręgowy może powiedzieć. Zresztą inicjator tego konkursu, za co chciałem mu serdecznie podziękować. Ten konkurs mamy ile lat, Piotruś? 7 lat. Wcześniej czegoś takiego u nas nie było, nie pamiętam dokładnie wyników przez te 7 lat, ile tu tych listów padło, ale były rekordy, Tomek. Były rekordy. Tak. Znaczy, cieszy nas to, że mamy coraz mniej. My się nie cieszymy dzisiaj ilością tych listów, że ich jest więcej, tylko cieszymy się, że tych listów jest mniej, bo świadczy to o tym, że tych drapieżników mamy mniej, a co za tym idzie, ilość drobnej zwierzyny pnie się do góry, co też widać po wynikach kół z naszego okręgu i po to ten konkurs był robiony tak naprawdę. Ja ze swojej strony dziękuję koledze Tomaszowi, że wpadł na taki pomysł, żeby Sudecką Ostoję zaprosić na dzisiejszy No chcieliśmy pochód. się trochę pochwalić, nie ukrywamy tego. No. Ale dziękuję w imieniu własnym, w imieniu całego zarządu okręgowego. A Kamil, tobie życzę podobnych sukcesów. Jakbyście sobie nie umieli poradzić, ja i Tomek jesteśmy do pomocy. Tak jest. To ja dziękuję za zaproszenie, że mogłem tutaj wpaść, pokazać naprawdę fajne koło, fajnych ludzi. No i efekt rzeczywiście ten, który tutaj widzieliście na ekranach, tak? A Sudecka Ostoja była już na polowaniu na bażanty i na zające w okręgu sieradzkim i w przyszłym sezonie też Sudecką Ostoję zapraszamy. Także na pewno się wybiorę tutaj również na lisy, na drapieżniki. Za rok jak koledzy organizować będą, a będzie taka możliwość, to przyjedziemy z Michałem, pokażemy to od kuchni, nagramy takie 2 dni. Także do zobaczenia i dasz bór. Dasz bór.